Witajcie. Ostatnio na tym kanale był taki cykl audycji o tym, jak na rynek nieruchomości w krótkim terminie, czyli do końca tego roku, ale także w takim średnim, czyli przez kilka najbliższych lat i w długim także terminie, czyli takich kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat, jak będzie się zmieniał polski rynek nieruchomości. I tutaj uwzględniliśmy demografię, to co się dzieje na budowach, nastroje konsumenckie i w ogóle przemiany społeczne w Polsce, zmiany ludnościowe również. No i cóż, nadszedł czas na podsumowanie tego wszystkiego i w tym podsumowaniu oprę się na naszych audycjach oraz na raporcie Alior Banku na temat przyszłości polskiego rynku mieszkaniowego. Raport ukazał się niedawno, w zasadzie już po wszystkich naszych audycjach, ale warto się do niego odnieść, bo w sumie jest on dość podobny do tego, o czym tutaj mówiłem. Na końcu również przedstawię, co z tego wszystkiego wynika dla osób, które chcą inwestować w nieruchomości, czy to kupować na wynajem dla siebie, czy też nawet zajmować się troszeczkę deweloperką. Ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach własne odczucia i przypominam, że na stronie symen24.pl znajdziesz kursy obrotu nieruchomościami, nie tylko dla pośredników, a także znajdziesz liczne audycje z licznymi danymi, wykresami, tabelami, tak więc zachęcam do odwiedzenia witryny symen24.pl. Jako się rzekło, to podsumowanie naszych audycji oprę też na analizie dokonanej przez zespół Alior Banku i jaka była ta analiza przez ten Alior dokonywana przez tych ekspertów. Jaki był cel badania przede wszystkim? Celem badania było określenie momentu nasycenia rynku mieszkaniowego w Polsce, to jest kiedy podaż mieszkań zaspokoi fundamentalny popyt. Oceniano też szerokość pasma niepewności wokół możliwych ścieżek rozwoju. No i jakie tutaj przyjęto założenia i jakie scenariusze? Po pierwsze, przyjęto, że popyt równa się liczbie gospodarstw domowych, czyli tak zgodnie z definicją GUS, gospodarstwo domowe to zespół osób, które zamieszkują wspólnie i utrzymują się. Tego nie należy kojarzyć na przykład z małżeństwem czy w ogóle z rodziną. To jest ważne, co to jest gospodarstwo domowe. Kilka osób mieszka i wspólnie się utrzymuje, zrzuca się do wspólnego koszyka. Po drugie też przyjęto, że podaż równa się liczbie mieszkań zamieszkiwalnych, czyli mieszkań w dobrym stanie technicznych i dostępnych do zamieszkania, niekoniecznie zamieszkałych. Do tego jeszcze będę miał uwagę, ale tę uwagę powiem na końcu. Stworzono też takie scenariusze i dwa scenariusze dla popytu, dwa scenariusze dla podaży. Oba scenariusze są w obu kategoriach, jest scenariusz wysoki i niski. Posłużono się danymi GUS-u, Eurostatu, Fundacji Badorego, CBOS-u, diagnozy społecznej oraz własnych szacunków. W scenariuszach popytowych po prostu uwzględniano różne linie w prognozach liczby ludności w Polsce, a w scenariuszach podażowych uwzględniano niską produkcję mieszkań w Polsce oraz znacznie wyższą na poziomie ponad 200 tysięcy produkcję w Polsce. Co w ogóle założono? Jeżeli chodzi o demografię, to założono, że liczba ludności będzie w zasadzie systematycznie spadać. Założono też, że liczba gospodarstw domowych będzie rosła do około roku 2029, a potem będzie następował również spadek liczby tych gospodarstw. No dlatego te gospodarstwa mają rosnąć mimo spadku liczby ludności, dlatego że po prostu zmienia się nasz styl życia i wolimy mieszkać pojedynczo, samocznie. Uwzględniono też właśnie tą fragmentację rodzin, coraz więcej jednoosobowych gospodarstw. Założono też, że imigracja kompensuje wyludnianie się Polski, co nie jest do końca takie pewne i takie prawidłowe, no bo nawet w niektórych prognozach właśnie tych GUS-owskich pokazane jest, że imigracja nie kompensuje
tego wyludniania się Polski, o czym było zresztą w jednej z poprzednich audycji. Odsyłam, tam rozmawialiśmy o tym bardzo szczegółowo. Założono, że budownictwo mieszkaniowe cechuje duża zmienność, no i na przykład budowano kiedyś 131 tysięcy mieszkań, to w 2010, a w 2022 wybudowano ponad 230 tysięcy mieszkań. Średnią obliczono, że wynosi około 180 tysięcy mieszkań rocznie. Zbadano też nasycenie rynku polskiego mieszkaniowego w porównaniu z unijnym. No i tak, mieszkań na 100 tysięcy mieszkańców mamy w 2024 386, a średnia dla Europy Zachodniej 467. Izby na osobę mamy 1,5, a tam jest 2,2. Powierzchnię użytkową mamy 29 m2 na osobę, a tam jest 41 m2. Wnioski z tej analizy wyciągnięto następujące, że taki fundamentalny popyt, czyli to, kiedy jedno gospodarstwo domowe będzie miało jedno mieszkanie, zostanie on zaspokojony między rokiem 2027 a 2030, najprawdopodobniej około 2028 roku. Obecną lukę mieszkaniową szacuje się na 300-400 tysięcy lokali, a w budowie jest w tej chwili około 850 tysięcy mieszkań, co sugeruje, że właściwie tę lukę zaspokojono, czy też wkrótce będzie zaspokojona w praktyce i że jest daleko niższa niż to, co było kiedyś głoszone, że ta luka wynosi 2 miliony lokali. Określono też, że bardzo ważny jest popyt tak zwany aspiracyjny, czyli zwrócenie uwagi na jakość życia, na komfort życia. No i tutaj do poziomu Unii Europejskiej dużo nam brakuje. No, same te metraże, które wspomniałem, u nas 29 m2 na osobę, a tam ponad 40. Tak samo liczba izb na osobę 1,5 i 2,2, no to jest też spora różnica. I tutaj jest takie założenie, że takie nasycenie pod tym względem jakościowym komfortu nastąpi dopiero po roku 2040. Zwrócono również uwagę na regionalizację, na to, że rynki mieszkaniowe są lokalne, zawsze to podkreślam w każdej audycji, i że nadwyżka mieszkań już dziś występuje na tak zwanej ścianie wschodniej i w regionach słabo zurbanizowanych, czyli powiedzmy w tych mniejszych miejscowościach. Deficyt utrzymuje się w dużych miastach i ich otoczeniu, w tych obwarzankach. Tak naprawdę te deficyty to są nie we wszystkich dużych miastach, tylko w tych takich kilku najważniejszych, najmocniej ściągających ludność, jak na przykład Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków i kilka innych. Autorzy analizy dochodzą też do wniosku, ja się z nimi całkowicie zgadzam, że nastąpi zmiana struktury popytu. To znaczy już nie będzie takich zdesperowanych kupujących, którzy chcą kupić cokolwiek, jakiekolwiek mieszkanie, natomiast będzie rósł popyt jakościowy na większe, lepiej wykończone, energooszczędne czy ekologiczne mieszkania. Presja cenowa natomiast według nich może się obniżyć i deweloperzy będą bardziej konkurować jakością niż ceną. Przyjmuje się, że średnia liczba osób w gospodarstwie domowym spadnie do mniej więcej 2,5 osoby w gospodarstwie w 2040 roku, a w 2008 na przykład tych osób w gospodarstwie było 2,8. Założono też, że w ogóle liczba gospodarstw domowych będzie się zmieniała i w pewnym momencie gdzieś tam będzie ich 15,7 miliona, ale potem spadnie do 14 z kawałkiem miliona. W ogóle jeżeli chcecie poznać te wszystkie liczby, żebym Was tutaj nie zanudzał, no to trzeba przeczytać ten raport, bo on jest pełen liczb, a ja nie chcę tutaj całych tabel cytować. Założono też, że podaż mieszkań, wariant wysoki, będzie rosła o około 200 tysięcy czy ponad 200 tysięcy mieszkań rocznie. W wariancie niskim zakładano, że będzie to troszeczkę ponad 130 tysięcy i w każdym razie z tych wariantów wyszło,
im, że w wariancie tym maksymalnym w Polsce w 2040 roku będzie 17,7 miliona osób, a w tym minimalnym 16,4 miliona mieszkań zamieszkiwalnych, czyli mieszkań takich w dobrym, powiedziałbym, stanie nadającym się do zamieszkania. Teraz jest to nieco poniżej 16 milionów, gdzieś tam dobijamy się do 16 milionów mieszkań, ale wśród nich są również mieszkania, które są w stanie technicznym, nazwijmy to karygodnym. Czyli jak rozumiem, nie mieszczą się w tym terminie zamieszkiwalnym, chociaż on nie jest tak dokładnie doprecyzowany. Założono zatem, że w zależności od scenariusza luka mieszkaniowa zaniknie tak naprawdę w 2027 do 2030, w tym przedziale lat, ale że już po 2030 powstanie nadpodaż mieszkań i ona będzie rosła. Nawet w takim wariancie maksymalnym zakłada się, że w 2040 roku będzie 1,7 mieszkań więcej niż gospodarstw. Oczywiście należy pamiętać, że to jest tylko prognoza, bo prognoza nie uwzględnia różnych czynników takich wypływających spoza rynku nieruchomości, czy też demografii, czynników nie do przewidzenia. Przypomnę, że od 2020 roku, a mamy rok 2025 połowę, trzykrotnie co najmniej nasz rynek mieszkaniowy został zaatakowany w cudzysłowie przez zjawiska z zewnątrz i tymi zjawiskami to była pandemia i potem następujące najpierw zerowe, a potem bardzo wysokie stopy procentowe, wojna na Ukrainie, czyli nagły napływ ludności z zewnątrz oraz bezpieczny kredyt 2%, który zachwiał mocno rynkiem. To były trzy czynniki w ciągu tych lat od 2000 do dziś. To co może się wydarzyć w dalszej przyszłości? Zupełnie nie wiemy. Nie wiemy też, jak będzie się zmieniała naprawdę demografia i jakie będzie saldo migracji oraz emigracji z i do Polski. A założenie, że produkcja mieszkań będzie odpowiadać najniższemu stanowi z przeszłości lub najwyższemu stanowi z przeszłości, też jest takie troszeczkę naciągane, bo po prostu nie uwzględnia wahań koniunktury, kosztów budowy, zmian w regulacjach. Dlatego też takimi, nie chcę powiedzieć błędami, ale ograniczeniami, takim powodem nieufności do tej analizy powinno być chociażby takie niedoprecyzowanie definicji mieszkania zamieszkiwalnego. Co to tak naprawdę znaczy, nie powiedziano, czujemy to intuicyjnie, ale można sobie różne rzeczy wyobrażać na ten temat. W dodatku ten popyt aspiracyjny, to takie dążenie do poprawy własnych warunków zamieszkania również nie został jakoś precyzyjnie określony liczbowo. Potraktowano w ogóle Polskę jako całość, mimo że wspomniano o tej regionalizacji, ale dość ogólnikowo to zrobiono. Jest to analiza z siłą rzeczy ogólna. Jest też oczywiście ryzyko statystycznego błędu. Korekty pustostanów oparte są tak naprawdę na szacunkach, nie na twardych danych. Nie ma też jakiejś rozbudowanej analizy finansowej, nie uwzględniono siły nabywczej, cen mieszkań, inflacji, stóp procentowych, a na ceny mieszkań może wpłynąć na przykład regulacja związana z ETS-2, która będzie albo nie będzie. Podsumowując, scenariusze są rozsądne, ale jak każdą prognozę należy traktować jako takie coś what if, a nie jako wróżbę, że jest to coś, co się spełni. Nikt przecież tak naprawdę nie ma kryształowej kuli, z której będzie wróżyć. W każdym razie wiadomo, że rynek będzie regionalny, a deweloperzy będą musieli się dostosować do nowego popytu. To z pewnością widać. Co wynika na przykład z tej analizy dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych? Przede wszystkim warto jest przemyśleć regionalizację portfela, czyli raczej bardzo ostrożnie inwestować na ścianie wschodniej, w Armii, Pomorzu Zachodnim. Jest spore ryzyko nadpodaży, problemów z najemcami. Zalecane to są te
wspomniane przeze mnie wcześniej najważniejsze miasta wojewódzkie, może jeszcze jakieś inne, takie, które się rozwija. Trzeba to badać. No, z pewnością aglomeracja warszawska, wrocławska, trójmiejska, te obwarzanki tych miast również mają szansę i tam deficyt mieszkań może się utrzymywać po prostu najdłużej, chociaż też trzeba pamiętać, że w te właśnie miejsca wchodzą duzi gracze instytucjonalni, którzy na przykład chcą budować mieszkania na najem. Na razie też prawo nie jest zbyt chętne tym funduszom, ale to też się może kiedyś zmienić. Warto też pamiętać, że rynek raczej będzie się przesuwał w stronę poszukiwania jakości, a już nie będzie takiego dramatycznego szukania mieszkania, bo brakuje mi dachu nad głową, więc wezmę byle co. Być może ludzie będą chcieli większy metraż, no to jest też problem, czy ich będzie stać, co prawda, więcej izb, niektórzy wyższy standard ogólnie rzecz biorąc, a nawet singiel też niekoniecznie musi chcieć mieszkać w kawalerce, bo 2 pokoje dla singla są dużo lepszym mieszkaniem niż kawalerka. Być może jest lepiej inwestować na przykład w lokale klasy premium, a nie tylko w kawalerki na wynajem. Warto też zastanowić nad tym, kiedy takich zakupów dokonywać, no bo taka fundamentalna luka mieszkaniowa według tej prognozy powinna być zaspokojona gdzieś między 2027 a 2030. No wręcz ten 30 to już jest, autorzy twierdzą, że już potem to już nie będzie tej luki faktycznie, więc w tych późniejszych czasach, im później, tym bardziej można się spodziewać takiego wypłaszczania wzrostu cen. Nasze społeczeństwo się bogaci i tradycyjnie jest dość mocno przywiązane do własności mieszkania. Nie lubimy być najemcami, ale to się też może zmienić. Więcej singli, częstsze, większe znaczenie migracji wewnętrznej w kraju może ludzi zachęcać do wynajmowania mieszkania, bycia najemcą, o tak powiem, bo wynajmujący to jest ten, kto jest właścicielem, a do bycia najemcą. No i skoro ludzie będą chcieli być najemcami, to powinni znaleźć się też wynajmujący, więc być może ten rynek najmu będzie się wbrew pozorom troszeczkę rozkręcał, ale też trzeba pamiętać o tym, co już troszeczkę wcześniej zasygnalizowałem i w wielu naszych audycjach mówiłem. W tej chwili w Polsce rynek najmu instytucjonalnego, tych różnych funduszy, PRS-ów, jest nadal rynkiem niszowym i koncentrującym się w takich lepszych lokalizacjach, głównie w większych miastach. Ale ten rynek może się okazać i może być atrakcyjny dla kapitału zagranicznego i nie można wykluczyć, że te firmy te fundusze będą szerzej wchodziły na rynek polski, jeżeli zwłaszcza prawodawstwo w Polsce będzie im bardziej jeszcze sprzyjało. Teoretycznie rządy zwalczają takie fundusze, ale różnie to się może okazać w przyszłości i po prostu pod presją ktoś może wprowadzić rozwiązania, które wesprą ten najem instytucjonalny, umożliwią jego szerszy rozwój, bardziej gwałtowny niż to ma teraz do czynienia, a wtedy zmierzenie się z taką konkurencją może być dość trudne dla tych wynajmujących indywidualnych. O tym też trzeba pamiętać, no bo po prostu ludzie będą woleli tam wynajmować. Co do deweloperów i firm wykonawczych, no też należy dostosować do takiej przyszłej selektywności rynku. Rośnie znaczenie lokalizacji, jakości wykonania, komfortu użytkowego. Klienci będą coraz bardziej wybredni. Trzeba też troszeczkę segmentować chyba ofertę, inną dla miast wojewódzkich, tych dużych, inną dla lokalizacji peryferyjnych. Trzeba też przestać
inwestować w lokale niskiej jakości, bo w końcu może się okazać, że zostaniesz z tymi lokalami. Może się zdarzyć, że małe firmy mogą wypaść z rynku w mniejszych miejscowościach, a duże firmy znowu powinny konsolidować rynek, ale też budować wokół tych większych metropolii, wchodzić w te peryferyjne miejscowości. Ważne jest też postawienie na takie mądre domy, ekologiczne, energooszczędne, bo to na pewno będzie coś, na co ludzie będą zwracali uwagę w niedalekiej przyszłości coraz mocniej. Po prostu będą poszukiwali jakości, a nie byle jakiego miejsca do mieszkania. No i trzeba też się przyglądać temu, co tworzą władze, na przykład budownictwu społecznemu, które też może zdjąć jakąś liczbę ludzi z rynku. W tej chwili nawet ta prorokowana, czy też zapowiadana ciągle reforma, która ciągle przecież jeszcze nie jest uchwalona, ale tak naprawdę skala tego budownictwa jest tylko propagandowo podnoszona, bo sama liczba mieszkań przewidywanych do zbudowania w tej wersji na razie nie jest jakaś porażająca, jeśli chodzi o cały rynek, ale może się zdarzyć, że to budownictwo się rozwinie, no i wtedy będzie też konkurencją dla tych obecnie istniejących form budownictwa, tych dominujących w zasadzie na rynku form budownictwa. No i trzeba być też czujnym, czy politycy nam nie zafundują programu Bezpieczny Kredyt 2% BIS. Już właśnie jeden został powstrzymany, jakiegoś programu dopłat do najmu, który przecież był nawet w programie jednego z obecnych koalicjantów, 600 zł dla każdego najemcy, a może faktycznej i rzeczywistej pełnoskalowej realizacji programu Akademik za złotówkę, no bo te wszystkie działania mogą oddziaływać na rynek i na kieszenie inwestorów. Jestem ciekaw Waszych opinii o rynku nieruchomości. Subskrybujcie ten kanał, piszcie nam w komentarzach propozycje nowych tematów i zaglądajcie na stronę Symen24.pl, gdzie są kursy obrotu nieruchomościami, ale gdzie też jest dużo audycji z dużą ilością danych o rynku nieruchomości. No i pamiętajcie, że to była tylko prognoza, a przyszłości nikt nie jest w stanie przewidzieć na 100%.